Cześć pacjenci! Na pierwszy rzut oka choroba ta może wydawać się niepozorna i wiele osób ją bagatelizuje. Właśnie teraz trwa okres wzrostu liczby zachorowań. Problem polega jednak na tym, że u części pacjentów może prowadzić do bardzo długotrwałych objawów, które poważnie obniżają jakość życia. Niektórzy przez wiele miesięcy zmagają się z bólem, przewlekłym zmęczeniem albo objawami neurologicznymi i długo próbują znaleźć przyczynę swoich problemów zdrowotnych. Co gorsza, objawy tej choroby bywają niespecyficzne i mogą przypominać wiele innych schorzeń, również neurologicznych. Dlatego postawienie właściwej diagnozy nie zawsze jest proste. Co to za choroba? To jedna z tych, na temat których są bardzo burzliwe dyskusje w sieci, czyli borelioza. W tym odcinku postaram się Wam dać porcję skondensowanych informacji, co powinniście wiedzieć o tej chorobie. No więc przede wszystkim trzeba wiedzieć, że co roku coraz więcej Polaków się z nią zmaga. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2024 roku zachorowało na nią prawie 30 000 osób. Co ważne, rok wcześniej, czyli w 2023 roku, zachorowało trochę ponad 25 000 osób. Co to oznacza? Że na każde 100 000 osób na tę chorobę zapadało prawie 80 osób. Ponadto w 2024 roku więcej niż 1000 osób było hospitalizowanych z powodu boreliozy. Abyście mieli jasność, jakiego rzędu są to wzrosty, to powiem Wam, że według przeglądu epidemiologicznego w 2009 roku liczba zachorowań wynosiła trochę ponad 10 000. Czyli minęło 15 lat, a liczba nowych przypadków wzrosła o prawie 200%. Trzeba przyznać, że dynamika jest niezwykła. To wiedzą akurat chyba wszyscy, ale jeśli ktoś by nie wiedział, to zachorowania u ludzi to sprawka zakażonych kleszczy. A jak to się dzieje, że akurat kleszcze przenoszą tę chorobę? Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że winne są krętki bakterii z rodzaju Borrelia. A jak to się dzieje, że kleszcze mają je w sobie? Otóż według wywiadu z doktor habilitowaną Anną Bayer w magazynie Polskiej Akademii Nauk kleszcze rodzą się bez tej bakterii. Trafia ona do kleszczy wraz z ich pierwszym posiłkiem, od gryzoni, ptaków czy jaszczurek. Warto przy tym wspomnieć, że sam kleszcz na boreliozę nie choruje, ale chorują za to ludzie oraz zwierzęta spoza środowiska leśnego. I co się dalej dzieje? W skrócie, kleszcz, który jest zakażony bakteriami Borrelia, wbija się w skórę człowieka, pije jego krew i wraz ze śliną może przenieść bakterie do organizmu. Natomiast takie przeniesienie krętek bakterii Borrelia z kleszcza na człowieka nie jest aż takie szybkie, jak się wydaje. Według informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ryzyko zakażenia bakterią przenoszoną przez kleszcza znacząco wzrasta po 36 godzinach od momentu wkłucia. Dlaczego tak jest? Bo bakterie wywołujące boreliozę bytują w jelitach, a muszą dostać się do ślinianek kleszcza, aby ten z kolei mógł zarazić człowieka. Ale tu uwaga, jeśli ktoś poczułby się zanadto wyluzowany, że ma sporo czasu, żeby wyjąć sobie kleszcza, to musi wziąć pod uwagę jeden, ale to niezwykle istotny szczegół, a mianowicie borelioza to nie jedyna choroba wywoływana przez kleszcze. Jest jeszcze na przykład kleszczowe zapalenie mózgu. I ten wirus znajduje się w ślinie kleszcza. I choć nawet szybkie usunięcie kleszcza nie zapewni ochrony, to jednak należy to zrobić niezwłocznie, gdy spostrzeżemy, że wbił się nam nieproszony gość. Jeśli jednak myślimy, że każdy kleszcz jest zakażony, to na szczęście tak nie jest. W ramach Narodowego Programu Zdrowia w latach 2022 do 2024 przebadano ponad 2100 kleszczy pospolitych i 150 kleszczy łąkowych, które zostały zdjęte ze skóry osób pokłutych. I co się okazało? Że trochę ponad 19% kleszczy pospolitych było zakażonych, czyli prawie 1 na 5 kleszczy. Natomiast w przypadku kleszczy łąkowych tylko jeden taki kleszcz ze 150 okazał się zakażony krętkami bakterii z rodzaju Borrelia. Natomiast czy w każdym regionie sytuacja wygląda podobnie? I tu okazuje się, że według raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji najwyższa zapadalność na boreliozę w Polsce odnotowuje się w województwie podlaskim. Najniższe zaś w Wielkopolsce.
Wysokie wskaźniki zapadalności odnotowuje się również w województwach małopolskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim. Zobaczcie więc, jaka jest logika występowania. Właściwie w całym pasie południowych województw Polski, z wyjątkiem Dolnego Śląska, odnotowuje się wysoki poziom zapadalności na boreliozę. Idźmy dalej. W każdym wschodnim województwie Polski również odnotowuje się wysoki poziom zapadalności na tę chorobę, przy czym w województwie podlaskim jest on najwyższy w całej Polsce. Co ciekawe, odnalazłem też badanie z 2018 roku, które wykazało, że kleszcze chętniej wybierają krew osób z grupą krwi A, a najmniej chętnie krew osób z grupą krwi B. Nie oznacza to jednak, że nie ugryzą osoby z grupą krwi B. Kleszcz ugryzie każdego, kto znajdzie się w jego zasięgu. Pamiętajcie jednak, że były to obserwacje eksperymentalne i nie mają one większego znaczenia praktycznego w codziennym życiu. No dobra, to jak spróbować ustrzec się przed boreliozą? Według strony Kleszcze.info powinniśmy przede wszystkim unikać przebywania w zaroślach i wysokiej trawie, nosić długie rękawy lub wkładać nogawki do skarpetek, wybierać jasne ubrania, nakładać na skórę środek odstraszający insekty i obejrzeć ciało po pobycie na łonie natury. W szczególności należy zwrócić uwagę na zagłębienia pod kolanem, wokół brzucha, wokół piersi, a także na pachwiny. A w przypadku dzieci należy dokładnie sprawdzić głowę, linię włosów, szyję i uszy. A czemu o tym mówię? Bo w momencie pisania tego odcinka żona wyciągnęła kleszcza z wewnętrznej części ucha naszego dziecka. Dlatego zaprezentuję Wam całkiem dobry filmik, który nieźle pokazuje, jak usunąć kleszcza. Najlepszym narzędziem do usuwania kleszczy jest zwykła pinceta, dostępna w każdym domu. Łapiemy kleszcza za głowę jak najbliżej skóry. Zdecydowanym i równomiernym ruchem wyciągamy kleszcza. Pamiętaj, żeby nie wykonywać żadnych ruchów skrętnych. Po usunięciu miejsce ukąszenia przemywamy alkoholem. Przede wszystkim pamiętajmy, zróbmy to jak najszybciej, nie warto czekać. Całkiem dobrze to, jak trzeba usunąć kleszcza i co należy po tym zrobić, pokazuje ten film na kanale Prosty Patent. Pamiętajcie, że po usunięciu kleszcza należy przez 30 dni obserwować okolice ukłucia pod kątem wystąpienia rumienia pełzającego. A jeśli o rumieniu już mowa, to należy przejść do objawów boreliozy, bo z tym nieodłącznie związany jest rumień. Według portalu Medycyna Praktyczna rumień to zmiana skórna, która występuje po ukłuciu przez kleszcza. Ma ona postać czerwonej plamy, zwykle z przyjaśnieniem po środku, a brzegi zaczerwienienia z czasem się przesuwają, rumień się powiększa. W przypadku pojawienia się typowego rumienia wędrującego zwykle nie trzeba wykonywać badań laboratoryjnych. Sam obraz kliniczny jest podstawą do rozpoznania boreliozy. Według badania naukowego z USA z 2020 roku opublikowanego na portalu PubMed, rumień jest najczęstszym objawem boreliozy i występuje u 70 do 90% przypadków tej choroby w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszące mu subiektywne objawy występują z kolei wśród około 65% przypadków. A wśród tych objawów najczęstsze było osłabienie, ból głowy, sztywność karku, ból stawów, ból mięśni, utrata apetytu czy obniżona zdolność do koncentracji. Co warto wiedzieć, to to, że objawy, które daje borelioza, mogą być mylone ze stwardnieniem rozsianym. Potwierdza to m.in. ten artykuł z portalu PubMed, który prezentuję Wam na ekranie. Zdziwiła mnie ta informacja, więc poszukałem na się pomaga realnych przykładów osób i faktycznie natrafiłem na przypadek pani, która przez 7 lat była błędnie leczona na stwardnienie rozsiane, podczas gdy finalnie okazało się, że to borelioza była prawdziwą przyczyną jej objawów. Oczywiście musimy wiedzieć, że choć takie sytuacje się zdarzają, to stwardnienie rozsiane i borelioza są zupełnie różnymi chorobami, a diagnostyka neurologiczna zwykle pozwala je odróżnić. A kiedy powinniśmy zrobić badania i jakie badania powinny zostać wykonane? Przede wszystkim zgodnie z informacjami na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania laboratoryjne zalecane są tylko u pacjentów mających objawy kliniczne przypominające boreliozę. Rozpoznanie laboratoryjne powinno być oparte na dwuetapowej diagnostyce serologicznej. Polega ona w
pierwszym etapie o znaczeniu stężenia swoistych przeciwciał w klasach IgG i IgM. Test ten nazywany jest ELISA. W drugim etapie weryfikacji wyników dodatnich lub wątpliwie dodatnich metodą jakościową jest Western blot. Aby uznać wynik za dodatni, oba testy muszą być dodatnie. A czy jest jakiś sposób na uniknięcie zachorowania na boreliozę inny niż unikanie ukłucia przez kleszcza? Póki co nie, ale warto wspomnieć, że 24 lata temu wycofano szczepionkę o nazwie Limerix. Teraz jeden z producentów znanych ze szczepionki na COVID razem z inną spółką pracują nad nową, ulepszoną szczepionką przeciw boreliozie, która nazywa się VLA15. W tym roku opublikowano badania fazy trzeciej, a firmy pracujące nad nią zapowiedziały złożenie dokumentów do regulatorów. Jestem ciekawy, co myślicie o potencjalnej możliwości zaszczepienia się przeciwko boreliozie. Skorzystalibyście z takiej możliwości, czy nie? Podsumowując, z tego odcinka zapamiętajcie, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę i nie każde ukłucie kończy się zakażeniem. A jeżeli chcielibyście, abym zajął się jakimś ważnym tematem dla Was, proszę dajcie mi znać w komentarzach. Nie zapomnijcie także zasubskrybować Świadomego Pacjenta. Do zobaczenia!